11 lipca 2021 roku na Kubie odbyły się protesty, gdzie Kubańczycy wyrazili głęboką frustrację, rozpacz i złość, wychodząc tysiącami na ulicy. Protestując przeciwko niedoborom żywności, leków, szczepionek, przerwom w dostawie wody i prądu oraz rządowi, który najwyraźniej nie może sobie z tym poradzić. Komunistyczny rząd Kuby i kontrolowane przez niego media twierdzą, że masowe protesty były organizowane i finansowane przez Stany Zjednoczone. Żeby dowiedzieć się więcej, co się dzieje na Kubie, porozmawiamy z przedstawicielką diaspory kubańskiej w Polsce. Mieszkając na Kubie, ty nie masz możliwości wybierać co chcesz. Nie możesz wyjść z Kuby. Aby jakikolwiek kraj odwiedzasz, możesz być znajomy, którzy robią się list do zaproszenia, którzy zapłacą za sobie wszystko, bo niestety jako Kubańczyk mieszkając na Kubie zarabiasz bardzo mało. Około $15–20 miesiąca i z tego nie da się po prostu kupić ani połowę biletu. Jak można zarabiać około $20 miesiąca i z tego nie da się nic kupić nawet jedzenia, bo oni mają taki specjalny sklep, o który jest wszystko, ale pieniądze, które możesz tego wszystkiego kupić jest z dolara albo euro. I dla ludzi, którzy nie mają rodziny poza krajów, nie mają znajomych, którzy ich pomagają, no to żyją w biedę, totalnej biedę. Kiedy mieszkasz w kraju, w którym masz dyktaturę, nic nie możesz zaplanować, bo nie dają ci szans. Przestał dzięki internet na Kubie, że ludzie mogli się skomunikować, widzieli, że są wideo, że tam w Habanie, jakieś miejsce w Habanie już ludzie są na ulicy i my też idziemy. I tak przez cały kraj powstało tak symultaniczne protesty. Pracujemy bardzo ciężko, bierzemy pieniądze dla rodziny, aby ten rząd, który jest tam, cały czas robiła biznesów między nas i nasza rodzina, która jest na Kubie. Jak masz rodzinę na Kubie, nie mówisz, nie bierzą dla nich pieniędzy, bo 80% tych pieniędzy idą dla domu, bo ty masz tylko na myśli, że jak nie wysłasz do nich miesięczne cokolwiek, które możesz ich pomagać, oni po prostu nie będą mieli jak żyć albo co jeść. Po protestie wszystkie ludzie, którzy są poznali na wideo twarz, policja idzie do domu, zabierają ich do więzienia i z tego co wiemy, wysyłają ich do sądu bez żadnego prawa adwokata i bez niczego i mogą dostać od rok do 20 lat więzienia przez to, że idziesz na ulicę, mówisz, że mam dość i se wolności. Na przykład są ludzie do tej pory, które trafią do więzienia za to, że podczas protesty napisali na Facebooku SOS Kuba. Plaże, słońce cały rok, ludzie śmiechnięte i tańczą. Ale druga Kuba, która jest realna, nikogo nie zna. No i dlatego jest dla nas tak ważne, że każdy widział, co tam się dzieje tak naprawdę, bo Kuba to nie jest tylko hotele. Tam ludzie umierają, zginą, trafią do więzienia codziennie, bo tylko mówisz, mam dość. I to nie może być tak, że każdy myśli, Kuba to jest tylko playa, to jest rum i kobieta. Nie, słuchajcie, nie, już wystarczy patrzeć na Kubie jako cel turystyczny. Ludzie na Kubie potrzebują pomoc. My jesteśmy w więzieniu, o które to trwa 60 lat, 62 lata i nie mamy możliwości tego zmienić. Kubańczyków nie mają broń, nie mają jak się bronić. Jak idziesz na ulicę i mówisz, że masz dość tego wszystkiego, że już jest za duża bieda, że nie masz leki, że nie masz jedzenia, że już nie wiesz co robisz, no trafisz do więzienia, cię torturują. Możesz trafić do więzienia nawet 20 lat, nękają twoją rodzinę, nękają ciebie i to jest jeden wielki terror. I mam dość już, że ludzie tylko myśleli na Kubie, że to jest Kuba. Paradise. Wystarczy już na Kubie na taki patrzeć, bo to jest obraz, o który rząd na Kubie chce pokazać na cały świat, a to nie jest prawdziwy obraz.
Podczas protestów na Kubie nagle przestał działać internet. Wygląda na to, że reżimy dyktatorskie wymieniają się po prostu doświadczeniami, jak i na Białorusi wyłączają dostęp do informacji. 60 lat komunizmu doprowadziło Kubę do ubóstwa i więzienia dla własnego narodu. Czy na Kubie odbędą się zmiany? Dowiemy się z czasem.